Cześć, witam Was na kanale Ozitech. W dzisiejszym odcinku uproszczona instrukcja dodawania kamer na aplikacji Camhi Pro, jak również ich obsługa. A dlaczego uproszczona? Ponieważ jeżeli miałbym zrobić bardzo dokładną instrukcję odnośnie kamer Camhi, musiałbym naprawdę nagrać około 2, może i lepiej, godzin, ze względu na to, że nawet jeżeli miałbym dokładnie omówić tą kamerę, która działa na aplikacji Camhi, to musiałbym spędzić naprawdę bardzo długo, ponieważ ta kamera, jak niektórzy z Was wiedzą, posiada kody do obsługi tej kamery, które wprowadzamy na aplikacji Camhi, ale o tym w dalszej części odcinka. I testując te kody też musiałbym bardzo dużo spędzić czasu. Tak samo na przykład ta kamera to jest kamera GSM, więc obsługa takiej kamery też jest inna. Dodatkowo w tej wersji kamery jest też wersja Wi-Fi, więc też inaczej się obsługuje, ale oczywiście jak będę omawiał taką kamerę, to będzie też instrukcja odnośnie tej kamery obsługi, więc też będziecie mogli uzupełnić sobie jakąś brakującą wiedzę. Dodatkowo, tak jak ta kamera bądź ta kamera różnią się tym, że ta wykrywa samochód, ta nie. Więc naprawdę nie da się tego wszystkiego omówić w jednym odcinku. Natomiast ten odcinek powstał po to, żebyście nawet jeżeli kupicie którąś z tych kamer, bez problemu mogli dodać sobie na telefonie i na telefonie, żeby można było obsługiwać te kamery. Wiedzieć jak się poruszać po tej aplikacji, jak również jak dodać na komputer, bo tutaj na komputerze najwięcej sprawia Wam jeszcze to problem, chociaż nawet dzisiaj miałem taki przypadek, że był nawet problem z dodaniem kamery na telefonie, więc taka instrukcja jak najbardziej myślę przyda się niejednej osobie. Zapraszam do oglądania. Na początek wiadomo, że potrzebujecie telefon do obsługi tych kamer, chociaż tak naprawdę te kamery nie wymagają konfiguracji na telefonie, można to zrobić też za pomocą komputera, ale to też tak jak wczoraj pokazałem na aplikacji IC, więc dzisiaj pokażę tutaj na aplikacji Camhi Pro, że obsługę robimy zarówno na telefonie, jak i na komputerze. I na komputerze troszeczkę tutaj pokażę Wam jak zrobić, jak połączyć kamerę na przykład po Wi-Fi z routerem, bądź też jak skonfigurować daną kamerę. Na początek oczywiście musimy mieć zainstalowaną aplikację Camhi Pro. Jak już zainstalujemy sobie aplikację, otwieramy oczywiście. Jak widzicie tutaj, otwierając aplikację, nie potrzebujemy się logować. Jeżeli ktoś by chciał zalogować się na aplikację, może to zrobić. Może sobie pobrać taką aplikację. To się nazywa aplikacja Camhi Exit. Jeżeli zainstalujecie sobie tę aplikację, to będziecie musieli utworzyć konto. Dużo osób z Was pewnie pomyśli teraz, po co mamy instalować tą aplikację i tworzyć konto, skoro tutaj jest aplikacja, w której nie trzeba tworzyć konta. Otóż jest różnica pomiędzy tymi aplikacjami. Jeżeli tam na tamtej aplikacji sobie stworzycie konto i załóżmy zmieniacie telefon, na nowym telefonie wystarczy, że ponownie zainstalujecie tą aplikację, zalogujecie się na swoje konto i już kamerę macie dodaną. Tutaj musicie ją po prostu dodawać ręcznie jeszcze raz. Chociaż to nie sprawia naprawdę problemu przy tych kamerach, ponieważ nawet jeżeli zmienicie telefon, dodanie takiej kamery to jest naprawdę parę sekund. Natomiast nie mamy tutaj kamery. Dzisiaj wybiorę sobie taką kamerkę do testów, więc na podstawie tej kamery po prostu pokażę Wam instrukcję dodawania oraz pokrótce opowiem o menu na aplikacji Camhi. Dobra, kamerę mamy uruchomioną, kładziemy ją sobie i teraz w aplikacji musimy sobie skonfigurować tą kamerę. Więc co na początku robimy? Każda kamera Camhi na aplikacji Camhi
Na początku, jak ją podłączymy do prądu i nie podepniemy skrętki, czyli tutaj, jeżeli chodzi o to wejście lanowskie, będzie puste. Zanim jeszcze skonfigurujemy kamerkę, przykręćmy sobie antenę, ponieważ jeżeli mamy konfigurować kamerę po Wi-Fi, to bez anteny może się nie połączyć. A w takim przypadku będzie lepiej działać. Zrobimy sobie podpórkę z kamery i niech se tak stoi. Na czas filmu jak najbardziej może tak stać. Teraz tak, jeżeli kamera już się uruchomiła, otwieramy sobie ustawienia Wi-Fi i kamera będzie wysyłać swoją sieć Wi-Fi IPCAM i jakiś tam losowy numer. Musimy się z tą kamerą połączyć. Klikamy na tą sieć kamery Wi-Fi i wprowadzamy hasło. Hasło do kamer na aplikacji CamHi Pro jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zatwierdzamy. Połączono. Możemy sobie zamknąć tutaj już i przejść do naszej aplikacji CamHi Pro. W tym momencie musimy dodać naszą kamerę, więc klikamy sobie dodaj czy plus, następnie kamera sieciowa. Jak widzicie, od razu nam wyskoczył numer seryjny kamery i wystarczy kliknąć tak, dodaj to urządzenie. Tutaj nic nie zmieniamy. Domyślnie jest to admin. I teraz zobaczcie, sieć Wi-Fi IPCAM nie jest połączona z internetem. Zezwolić asystentowi Wi-Fi, aby przełączyć Cię na lepszą sieć Wi-Fi? Na razie odmawiamy. Dużo osób klika zezwól i w tym momencie telefon przełączy się na inną sieć Wi-Fi i nie skonfigurujecie jej. Więc na razie musimy być cały czas połączeni z tą siecią. Jest brak internetu, bardzo dobrze. Kamera na razie nie ma połączenia z internetem. Zrobimy dodaj. I w tym momencie moglibyśmy dodać ją bez konfiguracji z routerem. Natomiast my chcemy połączyć ją z routerem. Więc tutaj klikam sobie taką strzałeczkę, żeby wybrać sieć Wi-Fi, z którą chcę połączyć. Mogę sobie odświeżyć kamery OZICAM i wprowadzam hasło do tej sieci Wi-Fi. Robię skonfiguruj Wi-Fi i dodaj i czekam, aż kamera połączy się z routerem. Jest konfigurowanie. I tutaj, jeżeli kamera właśnie nawiąże połączenie z routerem, wydaje okropny dźwięk, bardzo głośny, więc tu trzeba uważać, bo mogą uszy zaboleć. W tym miejscu możemy sobie wybrać jakiś szybki wybór, bądź wpisać kamera na przykład. Ja zostawiam kamera i robię tylko potwierdź. Mamy kamerę online, ale po pierwszym kliknięciu w kamerę, zobaczcie, jak chcemy otworzyć obraz, jest informacja, aby zmienić hasło. Robimy OK i wpisujemy nowe hasło do kamery. To hasło oczywiście, tak jak zawsze mówię, należy zapamiętać, bo później przy zmianie telefonu, czy też odinstalujecie aplikację i chcecie zainstalować ponownie, chcecie zainstalować taką kamerę na innym telefonie, to hasło właśnie będzie wymagane. Więc podajemy sobie hasło na poczet tego filmu. Kamera 1, 2, 3 i potwierdzamy. Kamera 1, 2, 3. Robimy zastosowanie. Hasło zostało zmienione. Mamy kamerę online. Możemy sobie otworzyć. I tutaj będziemy mieli w gorszej jakości i możemy sobie zrobić w lepszej jakości. Wtedy streaming się przełączy, tak? Jest to kamera dodatkowo z zoomem, więc trzeba pamiętać o tym, żeby sobie, jeżeli komuś na początku przy dodaniu nie jest obraz wyostrzony, no to trzeba sobie wyostrzyć. Na przykład ostrość i robimy przybliż. I ona w tym momencie automatycznie weźmie, wyostrzy. Oddalimy. Dobra, do tego zaraz wrócimy. I teraz tak, mamy kamerę połączoną po Wi-Fi z routerem naszym. Więc przejdźmy sobie do ustawień.
po kolei opowiedzmy trochę o tym. Nieraz, jeżeli chodzi o zmianę na przykład Wi-Fi, bądź też jeżeli macie kamerę połączoną z jej siecią Wi-Fi i przeszliście do połączenia bezpośredniego z kamerą, często jest tak, że musicie wejść tutaj w ustawienia, następnie dostępne sieci Wi-Fi i połączyć się z jakąś siecią Wi-Fi, czyli z waszym routerem. To jest też dobre, jeżeli zmieniacie router, tak jak mówiłem też przy instrukcji do IC. Jeżeli zmieniacie router, też dobrze postawić sobie dwa routery, czyli nowy i stary. Kamerę macie online, łączycie z nowym routerem i kamera będzie działać wam bez problemu. Tak samo jest tutaj, zmień hasło. Zmieniacie sobie hasło, jeżeli chcecie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zarządzanie alarmami. Możecie odbierać alarm, czyli kamera może was powiadamiać. Nazwa kamery. Detekcja ruchu. Wykrywanie ruchu. Tutaj dużo osób też właśnie musi zmniejszyć tą czułość ze względu na to, że bardzo często wykrywa kamera jakieś fałszywe alarmy i tutaj dobrze jest sobie zmienić na 25, coś w tych okolicach. Natomiast co jest jeszcze tutaj fajne? Tutaj jest też fajny obszar monitorowania. Możemy wziąć cały obszar, lewa strona, prawa, albo samemu sobie wyznaczyć obszar monitorowania. Zaznaczmy, żeby mnie nie widziała. Wybierz tryb alarmu, uruchom razem lub osobno. Tutaj dużo osób nie wie, do czego ta funkcja służy. Otóż wybierz tryb alarmu, uruchom razem. To jest funkcja odpowiedzialna za algorytm wykrywania człowieka. Czyli jeżeli macie wybrane uruchom razem, to kamera będzie miała ten algorytm wykrywania człowieka włączony i będzie reagować tylko na ruch człowieka. Jeżeli weźmiemy sobie uruchom osobno, tutaj w tym przypadku kamera będzie reagowała na każdy ruch. Czyli zarówno będzie wykrywała człowieka, ale też będzie reagować na każdy inny ruch. Jeżeli przebiegnie jakiś zwierz, może przebiec kotek, może przebiec pies, kamera zareaguje na to. Tutaj ustawmy sobie uruchom razem. Alarm dźwiękowy, czyli kamera będzie reagować na głos. Tego nie polecam włączać, no chyba że ktoś chciałby, żeby kamera wykrywała. Alarm AI, czyli sztuczna inteligencja, czyli wykrywanie człowieka. Wykadruj obiekt rozpoznawania, czyli tak naprawdę obramówka dookoła człowieka. Tutaj jest prosta konfiguracja, czyli kamera będzie 24 na dobę wykrywać. Ustawienia zaawansowane, tutaj możemy sobie harmonogram wybrać i ustawić odpowiednią godzinę, od której ma kamera wykrywać do której. Ja zostawiam prostą. Zdjęcie alarmowe SD włączamy, nagrania alarmowe na kartę SD włączamy. Ta opcja domyślnie jest wyłączona, natomiast jeżeli chcecie rejestrować sobie nagrania po wykryciu alarmu, włączcie te dwie opcje i wtedy będziecie na karcie SD mieli zapis po wykryciu ruchu, a nie tylko zapis w trybie ciągłym. Uruchom syrenę po wykryciu alarmu. Jeżeli to sobie włączymy, to tutaj kamera będzie albo uruchamiać syrenę, albo szczekanie psa, bądź też możemy nagrać swoje nagranie, co też gorąco polecam zrobić. Tutaj wyłączmy tą syrenę. Jeszcze czas trwania syreny, jeżeli ma... Wyłączmy to, bo będzie wyła. Zdjęcie alarmowe na maila. Jeżeli skonfigurujemy sobie takiego maila, to kamera może po wykryciu ruchu wysyłać Wam powiadomienie ze zdjęciem. Nagrania alarmowe na FTP to już też pokazywałem na którymś z filmów, więc wystarczy, że sobie tam wejdziecie i wszystko się dowiecie. Tak samo liczba zdjęć wysyłana na maila bądź na FTP. Teraz przejdźmy sobie ustawienia wideo i tutaj też dużo osób ma problem z tym. Jak widzicie, tutaj jest wszystko na szaro, nie możemy sobie zmienić. Jeszcze kiedyś można było to zmieniać. W tym momencie producent zablokował tą zmianę na aplikacji. Na komputerze przez przeglądarkę jest opcja zmiany tej rozdzielczości, ilość klatek itd., itd. Też Wam to pokażę. Ustawienia dźwięków.
Jeżeli byśmy mieli jakieś wejście, na przykład na mikrofon zewnętrzny, akurat w tej kamerze nie ma, natomiast w tej kamerze już jest. Tak? W tej kamerze możemy podpiąć mikrofon zewnętrzny i tutaj wtedy byśmy wybierali wejście liniowe i wybierali też głośność i tak dalej. Więc wszystko zależy od kamery. Harmonogram nagrywania na kartę. Jak widzicie, tutaj jest strumień pierwszy, długość takiego pliku. Tutaj jest nagrywanie w trybie ciągłym. Jeżeli chcecie plik, żeby był krótszy, zmieniacie sobie, to jest w sekundach liczone, zmieniacie sobie plik i tak dalej. Strumień pierwszy to jest ta lepsza jakość, strumień drugi to jest ta gorsza jakość, więc tego po prostu nie dotykamy. Jedynie co, to po prostu długość takiego pliku możemy sobie zwiększyć. Prosta konfiguracja, czyli 24 na dobę nagrywa, bądź też wybieramy sobie od której godziny do której ma kamera nagrywać tylko i wyłącznie. Ustawienia karty SD. Możemy sobie sformatować taką kartę, czyli usuniemy po prostu wszystkie nasze pliki, które są zapisane na karcie SD. Ustawienia czasu. Tutaj nie synchronizujemy z telefonem. Jeżeli synchronizujecie, co jakiś czas będzie Wam się wyłączać, to będzie czas się przestawiał. Na początku robimy strefę, +1 ustawiacie, Warszawa, Sarajewo, zakończ i czas letni musi być włączony. Robimy zastosowanie, tak, i w tym momencie kamera się zrestartuje i po uruchomieniu się będzie czas aktualny. Pamiętajcie, że nie synchronizujcie w tych kamerkach Camhi, ponieważ synchronizacja będzie krótko działać. Po pewnym czasie po prostu będziecie mieli błędną godzinę i datę. Będzie skutkowało błędnym zapisem plików na karcie. Po prostu nie będą synchronizowały się z czasem i nie będziecie mogli ich znaleźć. Więc tutaj musi to być włączony ten czas letni, jak również strefa musi być +1 włączona. Mamy kamerę online. Widzicie, teraz kamera jeszcze zoomuje, ponieważ się restartowała. Ustawienia jeszcze przejdźmy. I teraz zobaczcie, ustawienia czasu mamy zapamiętane. Domyślne ustawienia. Możemy uruchomić kamerę ponownie, możemy ustawienia fabryczne zrobić kamery. I informacje o kamerze. Tutaj co nam się przydaje, to adres IP. Warto tutaj nieraz zajrzeć i sprawdzić, jaki adres IP jest w tym miejscu, ponieważ jeżeli będziemy chcieli przez przeglądarkę zalogować się na kamerę, to jak widzicie tutaj mamy adres gotowy, nie trzeba szukać nigdzie, tylko po prostu po tym adresie IP logujemy się. Dodatkowo możemy sprawdzić sobie, czy nie ma jakiejś aktualizacji do kamery. I tutaj menu, co prawda jedno się skończyło, ale po otwarciu obrazu z kamery mamy jeszcze tutaj opcje różne. Mamy głośnik oczywiście. Mikrofon. Halo, halo. Dosyć głośny jest. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofon i głośnik, jeden z widzów chciał, żeby dźwięk przetestować w kamerach. Dlatego też pomyślałem, że zrobię osobny odcinek, w którym będę testował zarówno mikrofon, jak i głośnik w różnych kamerach. Więc tak, tutaj macie taką ikonkę kamery, nagrywacie obraz, który leci na żywo. Tutaj oczywiście robicie zdjęcie. W tym miejscu podgląd na cały ekran. Dodatkowo, jeżeli już macie na całym ekranie, macie strzałeczki, możecie obracać sobie kamerką. Macie w tym miejscu zoom, możecie zoomować, czyli przybliżać, oddalać. Tutaj, gdzie macie 3 kropki, macie też jakieś menu, ale te menu też macie tutaj przesuwane takie. Też dużo osób szuka tego. Jest przesuwane i wtedy mamy strzałeczki do obrotu. I teraz, jeżeli chodzi o zoom, tutaj możemy zoomować. Natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że po naciśnięciu plus nie jest od razu zoomowany, przybliżany obraz optycznie, tylko na początku tam ze 4 razy jest przybliżanie cyfrowe, a dopiero później jest uruchamiana optyka i przybliżanie optyczne. Dlatego też jeżeli ktoś nie chciałby cyfrowo przybliżać, bo
jeżeli sobie cyfrowo tak przybliży ktoś, to on nie będzie nagrywał na kartę przy takim przybliżeniu. Na karcie będzie tylko nagrywanie, przybliżanie optyczne. A żeby przybliżyć optycznie, to jeszcze dalej musimy przejść, kliknąć ostrość i tutaj nacisnąć przybliż. Wtedy dopiero jest przybliżanie optyczne i to przybliżanie jest już nagrywane na karcie. Oddal. Co mamy w ogóle tutaj w tym miejscu? Tutaj to miejsce też jest bardzo ważne, ponieważ możemy sobie znowu tutaj odbicie lustrzane zrobić, natomiast jak kamerę montujemy, to montujemy w takiej pozycji. Tak? Nie montujemy kamer w ten sposób, ponieważ nie będą odporne na warunki zewnętrzne. W ten sposób nie ma problemu, mogą być pod gołą chmurką i nic im nie będzie. Ostrość, tak jak mówiłem, mamy tutaj przybliżanie i oddalanie optyczne. Ustawiona pozycja. I tutaj właśnie wprowadzamy różnego rodzaju kody. Tak samo nawet i do tej kamery możemy sobie wprowadzić kod, jeżeli chcemy obrócić sobie w tą stronę. Robimy jeden ustaw. Następnie robimy sobie taką pozycję. Robimy 2 ustaw. I teraz jeżeli chcemy przejść do jedynki, naciskamy 1 wywołaj i kamera przechodzi do jedynki. Jeżeli chcemy dwójkę, to robimy dwójkę, wywołaj i kamera przechodzi do dwójki. Czyli to są tak zwane pozycje. Natomiast jeżeli chodzi o taką kamerę, to tą kamerkę, to do tej kamery mamy dużo więcej kodów i też się tutaj wprowadzamy, żeby tą kamerę ustawić. Czyli najpierw wprowadzamy jakieś kody, które mają na przykład śledzić ludzi, wprowadzamy kody do powrotu pozycji i wszystko możemy robić za pomocą aplikacji właśnie w tym miejscu. Tak? Czyli ustawiona pozycja i tutaj wprowadzamy właśnie te kody. To do tych kamer, czy też innych kamer jeszcze na aplikacji właśnie Camhi Pro w tym miejscu. Dostosuj głośność. Możemy sobie ustawiać głośność wydobywania dźwięku z kamery bądź też mikrofonu. Dostosuj obraz. Mamy możliwość jasność, kontur i nasycenie kolorów ustawienia. Tryb noktowizyjny. Akurat w przypadku tej kamery, jeżeli weźmiemy sobie, zasymulujemy noc. Jestem za blisko, żeby mnie wykrywała, więc ustawmy sobie wzmocnienie koloru i kamera zapala diody podświetlenia. W trybie normalnym będzie tryb czarno-biały, a w trybie automatycznym, tak jak powiedziałem, jakby wykryła kogoś, to zapaliłaby automatycznie diody podświetlenia. I tutaj, jeżeli chodzi o śledzenie ludzi, dużo osób właśnie myśli, że jeżeli włączy sobie zarządzanie alarmami, jeżeli ma tutaj włączone, to już kamera będzie śledzić. Nie, to nie. Jeżeli chodzi o śledzenie, to właśnie musimy przejść w tym miejscu i włączyć trasę. Czyli jeżeli w tym miejscu jest kamera ustawiona i włączyliśmy trasę, pójdzie za mną i teraz producent wprowadził 30 sekund do powrotu. Czyli pójdzie za mną, minie 30 sekund, powróci z powrotem. Wyłączmy sobie i tutaj mamy, że tak powiem, aplikację omówioną, ale jeszcze jedną rzecz pokażę. Usuniemy sobie kamerkę i teraz załóżmy, że zmieniliście telefon i chcielibyście dodać taką kamerę. Możecie też to zrobić na dwa sposoby, czyli klikacie plus, kamera sieciowa, urządzenie w użyciu. Dlaczego w użyciu? Ponieważ kamera jest skonfigurowana już z routerem, ona jest połączona. Dlatego robimy w użyciu. I teraz tutaj możemy sobie zrobić albo zeskanować kod QR, który jest tutaj w tym miejscu, czyli robicie zeskanuj kod QR, skanujecie, tak. Mamy kamerę zeskanowaną. Automatycznie numer UID uzupełnił się. Użytkownik uzupełnił się i hasło też się uzupełniło, z tym, że pamiętajmy, że zmieniliśmy to hasło. Ustawiliśmy swoje hasło, więc musimy je wprowadzić. Kamera 1, 2, 3. Potwierdzamy, potwierdzamy.
mamy kamerę online i mamy dostęp do tej kamery. Innym sposobem, usuniemy jeszcze raz sobie. Innym sposobem jesteśmy połączeni z tym routerem, robimy plus, kamera sieciowa, urządzenia w użyciu i robimy szukaj urządzeń w pobliżu. I zobaczcie, tutaj też mylące jest troszeczkę, wyszukaj UID w sieci LAN. Dużo ludzi myśli, że to chodzi o połączenie LAN, czyli jeżeli kamera jest połączona po kablu. Otóż nie, to chodzi o to, żeby wyszukać urządzenia, które są połączone do routera. Niezależnie od tego, czy to jest Wi-Fi, czy nie. I jak widzieliście, jeżeli kliknąłem sobie szukaj urządzeń w pobliżu, znalazł nam naszą kamerę. Możemy też ją dodać. Z tym, że hasło należałoby zmienić. Jeżeli nie zmienię tego hasła, tylko zrobię potwierdź, też mi doda taką kamerkę. Natomiast będzie napisane błędne hasło tutaj. I dużo osób też ma z tym problem. Jest błędne hasło, więc po kliknięciu w tą kamerkę możecie sobie zmienić to hasło, jeżeli pamiętacie oczywiście, tak? Kamera 1, 2, 3. Zastosowanie. Mamy online. Kamera dodana. Jeżeli nie znacie tego hasła, usuwacie i pozostaje przycisk resetu. Naciskacie, przytrzymujecie i kamera wykona restart fabryczny. Jeżeli chodzi o połączenie kablowe, podpinacie sobie kabel i tak samo jak w przypadku kamery przed chwilą połączonej po Wi-Fi, klikamy plus, kamera sieciowa, urządzenia w użyciu i robimy albo zeskanuj kod QR, albo szukaj urządzeń w pobliżu. Czyli to, co przed chwilą pokazałem, więc nie ma sensu, żebym jeszcze raz pokazywał. Jeżeli kabel mamy, to bez problemu tutaj ta aplikacja kamerę znajdzie i będziecie mogli dodać w ten sam sposób. Więc jeżeli chodzi o aplikację, to wszystko. Teraz przejdźmy do komputera. Jeżeli chodzi o komputer, mamy dedykowany program do tych kamer. Jest to program HIP2P Client. Jak widzicie, tutaj IP kamera jest napisane, ale jest to HIP2P Client. I teraz tak, żeby dodać taką kamerkę do tego programu, wystarczy przejść tutaj do ustawień. I tutaj też dużo osób ma problem, bo nie wie, jakie jest hasło. Tutaj nie ma hasła. To jest na razie tylko i wyłącznie zapytanie do tej aplikacji o hasło. Natomiast domyślnie nie ma hasła, więc tylko robicie zatwierdź. Przechodzicie do menu, gdzie dodajemy kamery. I jeżeli na komputerze byście byli połączeni z tym samym routerem, więc wtedy robię tylko szukaj i znajduje mi taką kamerę. Natomiast ja polecam drugą metodę, czyli wprowadzić sobie ręcznie numer UID, czyli tutaj klikamy wprowadź UID i wprowadzić ręcznie taki numer UID, a ten numer UID znajdziemy na naszej aplikacji. Czyli jeżeli sobie otworzymy naszą aplikację, tak, dodajmy sobie urządzenie w użyciu. Mamy tutaj nawet na górze, już nawet nie będziemy dodawać tą kamerę, tylko od razu numer UID mamy, tak? Więc możemy sobie go spisać. Mogą być małe, nazwa, obojętnie kamera może być, admin i hasło. Pamiętajcie, że ustawialiśmy hasło kamera 123, natomiast przywróciliśmy ustawienia fabryczne tej kamery, więc jeżeli przywróciliśmy ustawienia fabryczne, to na razie hasła nie zmieniam. Natomiast jeżeli wy byście na aplikacji utworzyli hasło, to musicie tutaj podać to hasło, tak? Czyli jeżeli utworzyliśmy, konfigurując kamerę na początku kamera 1, 2, 3, musiałbym to hasło tutaj podać. Robię zatwierdź, kamera jest dodana. Wchodzę sobie teraz tutaj w podgląd. Mamy kamera nie połączono. Klikam prawym przyciskiem myszy. Robię połącz urządzenie. Jest kamera online. 2 razy, jeszcze raz klikam i tutaj mi krzyczy, żeby podać stare hasło, no i utworzyć nowe hasło. Czyli to samo, co na aplikacji. Jeżeli pierwszy raz chcieliśmy otworzyć kamerę, tak samo właśnie po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych, musimy podać hasło do kamery. Czyli stare hasło jest admin domyślny,
No i nowe tworzymy sobie jak wcześniej, kamera 1, 2, 3 i robimy zatwierdź. Zatwierdź, poprawnie zatwierdź. Czekamy. Jeszcze raz bierzemy prawym przyciskiem myszy, połącz urządzenie. Wszystko. Mamy naszą kamerkę. Tutaj też możemy sobie 2 razy kliknąć i mamy podgląd z kamery. I teraz jeszcze co jest ważne, bardzo dużo osób ma z tym problem, ponieważ domyślnie, jeżeli dodamy na tym programie kamery, będą pokazywały w gorszej jakości i należy jeszcze raz prawym przyciskiem myszy kliknąć na nazwie naszej kamery i tutaj wybrać jakość najwyższa. W innym przypadku będziecie po prostu mieli jakość gorszą. Jak widzicie, przełączyło się, no jakość znacząco się poprawiła. Jeszcze raz. Bierzemy najniższa. Tak. Jest. Zobaczcie, jak teraz wygląda. A klikniemy najwyższa. Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że tak. Bo jest. Tutaj po lewej stronie możecie obracać się kamerką. Tak samo. Teraz się przywali. Przybliżać. Oddalać. Presety. Tak jak wcześniej ustawialiśmy. I kolory możemy też tutaj ustawiać. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli nagrywać, robimy nagrywanie. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie z kamer Camki, robiłem już odcinek tutaj. Także polecam obejrzeć, bo naprawdę jeżeli chodzi o nagrywanie na tym programie, te kamery na aplikacji Camki wymiatają i warto naprawdę ten odcinek obejrzeć dokładnie. Może akurat komuś się przyda coś takiego. Jeżeli chcemy wejść w ustawienia takiej kamery na tym programie, możemy tutaj sobie wejść w ustawienia parametrów. Natomiast tutaj jeszcze musicie wybrać, którą kamerę, czyli tutaj jeszcze 2 razy klikamy na naszą kamerę, dopiero wchodzimy w ustawienia kamery. Jeżeli tutaj nie klikniecie, to nie będziecie mogli nic zmieniać. I tak samo tutaj możemy sobie zmieniać ilość klatek. Zatwierdź. Jeżeli komuś tutaj nie będą się chciały zapisać te klatki, bądź też jakieś na przykład chcielibyście zmienić na niższą rozdzielczość, to wystarczy sobie tutaj sprawdzić, jaki adres IP ma kamera, czyli możemy zarządzanie urządzeniem wziąć, szukaj, mamy 878, otwieramy jakąś przeglądarkę, nazwa użytkownika admin i tutaj hasło ustawiliśmy kamera 1, 2, 3, Enter. Jeżeli jest dostępny język polski, możemy wybrać opcję. Spróbujmy sobie zmienić. 20 klatek, zapisz. Sprawdzamy, czy nam się zapisało. Zobaczmy tutaj teraz na programie. Ustawienia parametrów. Mamy 20 klatek. Jak mówię, jak nie przez program, to przez przeglądarkę zmienicie sobie tutaj te klatki na sekundę. Natomiast nieraz po prostu trzeba odłączyć kamerę z prądu, włączyć ponownie i wtedy dopiero możecie ustawiać. Maksymalnie można 25 klatek ustawić sobie. Jeszcze raz wejdźmy sobie parametry i jest 25 klatek częstotliwość. Natomiast trzeba wspomnieć, że jeżeli będziecie pobierać takie pliki i konwertować poprzez aplikację, to niestety kompresja troszeczkę obniża tych ilość klatek, więc nie będziecie mieli 25 przy przekonwertowaniu tych plików. Tutaj możemy tak samo sobie przeklikać obraz. Natomiast na tym programie ja na przykład nie lubię za bardzo zmieniać nic. Wolę zmieniać opcje na kamerze poprzez przeglądarkę. Natomiast oczywiście muszę być podłączony do tego samego routera, żeby móc przez przeglądarkę zmieniać opcje na tej kamerze. Jeżeli ktoś nie jest w tym samym miejscu co kamera, czyli nie jest podłączony do tego samego routera, to może wykorzystać ten program i sprawdzić, jakie ma możliwości. Tak, przeklikamy sobie Wi-Fi, czyli można nawet przez ten program połączyć po Wi-Fi. Tak samo tutaj obszar wprowadzić. Właśnie różnica jest w porównaniu do telefonu, że ten obszar mogliśmy jeden, tutaj możemy kilka tych obszarów zaznaczyć.
Natomiast przy kamerach obrotowych te obszary w ogóle nie wnoszą nic, ze względu na to, że jeżeli zaznaczamy jakiś obszar, kamera się obraca, więc ten obszar się zmienia i tak naprawdę on nie działa. Więc tutaj te obszary po prostu nie będą działać przy obrotowych kamerach. I jeszcze co tutaj warte uwagi jest, to po prostu przegląd plików, tak? Czyli nasze pobieranie plików i też możemy sobie przeglądać te pliki. Czyli wchodzimy tutaj do menu, nagrywanie ciągłe bądź po alarmie i robimy szukaj. Mamy pliki, po kliknięciu 2 razy wyświetli nam się tutaj nasz obraz. Jeżeli chcemy pobrać takie nagranie, prawy przycisk myszy, pobierz. Najpierw zatrzymaj oczywiście. Musimy zatrzymać odtwarzanie. Następnie prawy pobierz. Tutaj jak widzicie w H264 pobiera. Rozpocznij. I konwerter mamy też w miejscu, gdzie jest zainstalowany ten program. Jest tam konwerter do tego pliku, więc można sobie przekonwertować taki plik do na przykład AVI. Natomiast na telefonie jeszcze Wam pokażę, bo zapomniałem o tym. Tutaj obok, że tak powiem, tej ikonki mamy taką jakby SIM kartę i tutaj są właśnie nasze nagrania. Po wejściu w tą kartę SIM tak zwaną mamy nasze nagrania i jak widzicie nazywają się one nagrania alarmowe oraz zaplanuj nagranie. Nagrania alarmowe to oczywiście są po wykryciu ruchu, zaplanuj nagranie są to nagrania w trybie ciągłym. Po kliknięciu w którejś z tych nagrań możemy sobie pobrać takie nagranie, co też uczyńmy. Następnie robimy przejść do widoku i tutaj po prawej stronie macie taką strzałeczkę do przekonwertowania takiego pliku na MP4. Dzięki temu takie nagranie będziecie mieli w Waszej galerii. Będziecie mogli przekazać komuś. Jak widzicie, tutaj mam pliki, ale na przykład tylko do jakiegoś czasu. Jeżeli byśmy chcieli wyszukać więcej takich plików, musimy tutaj kliknąć lupkę i na przykład ostatni tydzień. Wtedy tych nagrań będziecie mieli dużo więcej. Na osi czasu po prostu przeglądać te pliki. A tutaj macie screeny, czyli po wykryciu ruchu kamera też tutaj zdjęcia przesyła. Tak samo jak było w aplikacji iSee, tam też kamera wysyłała powiadomienia ze zdjęciem i tutaj właśnie dużo osób o tym też nie wie. Na telefonie wszystko, na komputerze tak naprawdę też pokazałem praktycznie wszystko. No i dobra, i to wszystko jeżeli chodzi o szybką konfigurację kamer na aplikacji Camki. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem ważnego, ale jeżeli widzieliście, dodawanie tych kamer jest bajecznie proste i szybkie przede wszystkim. Jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o subskrypcji. W kolejnych dniach być może instrukcje z innych kamer. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!